Wycinamy owal, czyli okrąg. Dajemy pod spód owatę i szpilkujemy. Teraz to musimy z sobą przepikować. A pikować będziemy owalami. Zaznaczyłam sobie tutaj co 1 cal odległość. W środku mniej więcej, w środku zaznaczyłam sobie kółko. Jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Przecież to jest dla mnie. Więc co ja się tu będę szczypała? Haha. Przepikowane. I teraz, jak widzicie, tutaj pozostawiałam nitki specjalnie, takie dłuższe. Przetnę to teraz na środku na pół. Przeprowadzę igłą zwykłą do szycia ręcznego na lewą stronę i tam zwiążę. Spowoduje to, że te pikowanie nie będzie mi się tutaj rwało, bo wystarczyłoby pociągnąć za nitkę i wiecie, po jakimś czasie by było porwane. Trzeba to ładnie wykończyć, dlatego tu jest tak dużo nitek. Nie wiem, czy te kółko jest idealnie na środku, ale naprawdę, jakie to ma znaczenie. Jak widzicie, te moje krzesło zaczęło dostawać takich brzydkich odbarwień i pękło mi tu. Ponieważ wiecie, to jest Sky. Już Wam kiedyś, jak kupiłam, mówiłam. Przy kupnie były też takie wgłębienia nieładne. Proszę bardzo. One podczas siedzenia jeszcze bardziej się uwypukliły. Więc, to jest to pęknięcie. Więc czekajcie, jak ja wezmę, i zrobimy tutaj pod spód, to wydaje mi się, że będzie całkiem fajne krzesełeczko, mięciutkie, bo też jak siedziałam na tym Skyu latem, to powiem Wam, że się przykleja do tyłka. No i ja to czyszczę. Smaruję białą farbą taką do butów, wiecie, i może to przez to, ale odbarwia się to, wygląda to nieelegancko, nieestetycznie, już mnie to zaczęło denerwować. Myślałam o uszyciu nowego pokrowca i już ho, i zawsze mi schodzi, więc wzięłam się teraz i mam nadzieję, że go skończę. Teraz należy pociąć paski na obrzucenie, zalamowanie boków tego kręgu, tak żeby w środek potem włożyć gumkę, która ściągnie nam pokrowiec pod spodem. Idę to wyprasować i zszyć wszystkie 4. Mam nadzieję, że wystarczą. Cięłam je na szerokość 2 cali. Żeby zszyć z sobą ładnie pliski, lamówki, układamy prostopadle. Widzicie, tu jest u mnie koniec krajki, więc tak centymetr od końca krajki układam tym dziubaskiem tutaj, który jest. Mogę nawet tak ciut dalej. I teraz zobaczcie, jak zszyję po ukosie, zszyję tu ukosem. Ja sobie przyczepię teraz linijkę, żeby to Wam pokazać. Idealnie od brzegu do tego dzióbka i rozłożę, to zobaczcie,
ukosem. Pięknie plisa się układa. To odetniemy ładnie, potem wyrównamy, rozprasujemy, więc spinam sobie tak wszystkie pliski, jedna z drugą. O, spinam sobie tutaj po tych bokach i teraz zaznaczam linię szycia od tego brzegu. Mam nadzieję, że to widzicie. O, teraz tak, od tego dziubaska aż do tego dziubaska tutaj muszę zszyć maszyną. Teraz mi tu przeszkadza, a dobra, o, ja sobie poradzę, ale tak, żebyście widzieli. Tu będzie linia zszycia. I teraz wszystkie tak, czyli prawą stroną do prawej. No dobra, odczepiam szpilki, żeby się nie pokuć. Zszyłam, teraz mam połączone, tak, odetnę, podocinam tak na krótko, a potem podocinam po rozprasowaniu te końcóweczki. Ja uciekam Wam z kadru i mówię, o, na razie ucinam, tak popatrzcie, gdzieś na 1,5 cm, a po rozprasowaniu szwu, jak rozprasuje szef, to trzeba będzie podocinać tutaj te końcówki, o, tu, no mogę to od razu nawet zrobić, jedną i drugą, się bałagan zrobił, idziemy, docięłam odszycie na 1,5 cm, gdzieś na 2, nawet może być jeszcze, wiecie, wężej, bo to nie musi być aż tak bardzo szeroko, bo to już się będzie nam trzymało. I teraz rozprasowujemy i docinamy tutaj te końcówki. Idę rozprasować i będziemy przyszywać plisę dookoła tego okręgu. Tak Wam szybciutko tylko pokażę. Tu jest nasza strona lewa, prawa, bo zrobiłam dwustronnie. Ta część jest pikowana. Ta jedna nie będzie pikowana, jest tylko obrzucona wokół zygzakiem. I teraz tutaj dodaję prawa strona do prawej strony, bo tutaj będziemy przyszywać, zobaczę, może ręcznie, może nie. I teraz, o, żeby nie było, o, muszę sobie przyszpilkować. Używam też tych szpilek, które miałam pod spodem do obrzucania. I powolutku, dokładnie, im gęściej sobie zrobimy, tym mniej nam będzie uciekał materiał spod igły, spod maszyny i zrobimy to dokładnie. Nie wiem, czy to widzicie, ale chyba widzicie. Czyli dokładam prawą stronę do prawej strony krawędzi i jadę. Ponieważ pliskę robiliśmy ukosem, to się nie musimy obawiać. Wszystko nam tu pięknie wyjdzie. Pliska się ułoży łukiem do tego owalu i nie będzie się nigdzie naciągała. O, teraz tak, przyszpiluję wszystko, przeszyję mniej więcej. Tu jak widzicie jest obrzucanie, więc muszę tak, żeby nie było widać, mniej więcej, trochę więcej niż na centymetr gdzieś przyszyję i pokażę Wam, co wyjdzie dalej. Wyłączę światło w maszynie i teraz zobaczcie, będzie się trochę ruszać. Tutaj zaczęłam przyszywać nie od samego brzegu, tak? Wywijam sobie teraz to tak ładnie i ten, który doszywam w koło, już tą końcówkę, nakładam delikatnie na to, o, i przyszywam tak mniej więcej dotąd i zobaczymy na taką zakładkę. Przyszyłam wokół i teraz zobaczcie, tu wywinęłam, tu pojechałam trochę dalej, muszę tu jeszcze dociąć i teraz pięknie nam tutaj zakryje. Teraz muszę to wszystko pięknie, o, koło ładnie. O, i teraz wystarczy, że ja tą lamóweczkę podwijać będę mocno naciągając i podwinę ją tu i przyszyję. I będzie przepięknie wszyta. Biorę się za przyszywanie po tej drugiej stronie. Przyszyte.
z jednej strony i z drugiej. Tak, zobaczmy. O. Jest wszędzie zszyte. Tu są łączenia naszych plis. To jest ta część nieprzepikowana, a to jest ta część pikowana. No dobra, to teraz mi tylko wciągnąć gumeczkę albo sznurek. Gumki chyba takie cienkie nie mam. Pomyślę nad sznureczkiem i zobaczymy, czy on mi ściągnie. Bo wiecie, gumka jednak lepiej, ale sznurkiem możemy dociągnąć, więc zaraz zobaczymy, co mi wyszło, co za pokrowiec. A tymi niebieskimi plamami, pisakiem się nie martwmy, bo zaraz wezmę zimną wodę, gąbeczkę i to ładnie zejdzie. Bo to jest pisak do haftu, który schodzi na zimno. Taki sznureczek, który był w żaluzjach, więc on jest dosyć mocny. I zaraz go sobie taki gdzieś mniej więcej na milimetr, więc zaraz go sobie wyciągnę i zobaczę, czy on tutaj się nada. Ok, zrobione. Krzesło stoi. O, tak wygląda przy biurku. I wydaje mi się, że jest całkiem fajne. I będzie mi służyło, mięciusie. Wszystkie te zeszły, tylko musi trochę podesnąć, bo ściągałam tą niebieską kredkę. Ściągnęłam tą żyłką, sorry. Tutaj są, robię porządki. O, właśnie, zrobiłam porządki w moich papierach, ale o tym może Wam kiedy indziej opowiem. Dzisiaj krzesło. No i jak związałam pod spodem, to zostawiłam ten sznurek dłuższy. O, tu jeszcze widzicie, tak mi nie doczyściłam po bokach, ale to zejdzie. Więc sznurek zostawiłam trochę dłuższy. Jakby trzeba było wyprać i wyprasować na płasko, żeby tam, wiecie, nie uciekał mi do tuneliku.